wszystkim. Jak widać, nagrywamy od teraz w lepszej jakości, więc wszystko będzie niestety lepiej widoczne. Trzeba będzie trochę posprzątać. Zawdzięczamy to firmie PCCon z Elbląga, więc jeżeli potrzebujecie jakichś części komputerowych albo elektroniki, to polecam. Tutaj gdzieś jest link, można sobie w niego kliknąć. A teraz zapraszam na najnowszy odcinek. Witamy w kolejnym odcinku naszej wspaniałej zabawy. Dzisiaj trzeba założyć błotnik. Dobra, błotnik wrócił z naszej wspaniałej lakierni. Jak widać, jest średnio, tak jak się spodziewaliśmy, ale to nieważne. Ważne jest to, że zaraz go założymy i samochód będzie... nie będzie. Idziemy po kluczyki. Zainteresowany pies łobuz. Dzięki zabiegowi, który zrobiliśmy ostatnio, czyli wycięciu tych otworów, możemy teraz błotnik ładnie wsunąć. Dobrze. Zaraz to wszystko poprzykręcamy. Będzie bardzo ładnie. Ale to już było i nie wróci więcej. Większość z nas wie, na czym polega wymiana oleju, więc tutaj nie ma co przedłużać. Warto zwrócić w korwecie uwagę na dwie rzeczy. Oprócz tego, żeby silnik był nagrzany, jak standardowo, albo przynajmniej lekko ciepły, to korek spustowy oleju jest na samym przedzie misy. Tutaj to widać. Więc zalecane jest podniesienie całego tyłu albo ustawienie samochodu tak, żeby po prostu tył był nieco wyżej. My stosujemy olej firmy Rowe Synteres. Sprawdzony w drifcie, sprawdzał się w fałeczkach od BMW. Sądzę, że tutaj nie ma większej różnicy. Filtr oleju, jak zwykle, ciekawie zorganizowany przez chłopaków z rockparts.pl. Złoty, bo chyba to auto zasługuje na wszystko co najlepsze. Przynajmniej tak się prezentuje. Złoty brokatowy. Mam nadzieję, że nie wydachujemy tym autem, by wszyscy ten filtr podziwiali. Jest wyjątkowy. Więc mamy Corvette w serii. Całe nadwozie jest poskładane, wszystkie elementy są na miejscu. Zalaliśmy ją nowym olejem, więc można już spokojnie jeździć. Stary olej, nie wiadomo kiedy był zmieniany, warto o to zadbać. I teraz tak, skoro mamy seryjne auto, to teraz możemy zacząć robić to, po co tak naprawdę ten samochód został ściągnięty. Jeżeli ktoś wątpił, że naprawdę będziemy je rozbierać i przerabiać, no, to trudno. My też trochę wątpiliśmy, bo jak zobaczyliśmy, w jakim stanie przyjechał samochód, to nawet pojawiły się teorie, że może jednak lepiej je zostawić, przywrócić do serii i po prostu sprzedać, a na przeróbkę ściągnąć coś nieco bardziej zniszczonego. Pierwsze, co zaczniemy robić w ramach przerabiania tego samochodu, to jest zerwanie całego wnętrza, fotele, wykładziny i tak naprawdę większość rzeczy, które generują wysoką masę pojazdu. Fakt jest taki, że pierwszą rzeczą co do redukcji masy w większości samochodów sportowych, przede wszystkim do driftu, jest wymiana elementów stalowych na laminaty. Niestety w tym przypadku nie ma to racji bytu, gdyż Corvette od razu jest całe w laminacie. No, plus, minus, jak kto ocenia, nieważne. Tak czy siak nie musimy wymieniać blachy na laminaty, bo laminaty już są. Bardzo chcemy, abyście wiedzieli,
jaka jest logika tej budowy. Wybraliśmy Corvette jako samochód z LS-em, który jest silnikiem znanym w drifcie. Jest silnikiem bardzo dobrym, wytrzymałym. I wybór Corvette nie był przypadkowy. Seryjnie silnik w tej budzie, seryjny napęd. To wszystko ładnie seryjnie spięte w samochodzie, który nie miał przeszłości powypadkowej. Dzięki temu bez wielkich zmian liczymy na bezawaryjną jazdę i to jest nasz główny cel. Wiemy, jak wygląda wyścig zbrojeń, jesteśmy świadomi, że 400 koni ma swoje ograniczenia. W związku z tym postaramy się na tyle, na ile to możliwe, zachować ten samochód w serii, przynajmniej na razie. Napędowo zostawiamy tak, jak jest w chwili obecnej. Nie będzie tam żadnych wielkich zmian. Co do reszty. No tak. Już w E30, kto widział, ten wie, było audio. Tutaj też zostanie nagłośnienie, bo po prostu fajnie, żeby coś grało. Ponadto chcemy zostawić jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz i niespotykaną jak na samochód do driftu. To jest klimatyzacja. Na chwilę obecną nie będziemy tego demontować. Zobaczymy, jak się będzie spisywało podczas jazdy, czy będą jakieś problemy, tudzież nie, bo wiadomo, jest to kolejny układ, który może generować jakieś tam komplikacje, ale na chwilę obecną zostaje. Zróbmy sobie dobrze, że tak powiem. I teraz, zanim jeszcze tak naprawdę zaczniemy, chciałbym pokazać Wam jeden bardzo, ale to bardzo ciekawy element w tym samochodzie, który nie dość, że jest ciekawy jak na tamte lata, to jest ciekawy tak naprawdę w ogóle. Możemy zobaczyć, i mam nadzieję, że to widać, wyświetlacz na szybie. Tak to mniej więcej wygląda z poziomu kierowcy. Jak widać, w garażu jest odpalone światło, a nadal jest to widoczne. Element niespotykany na tamte lata i bardzo nawet rzadko spotykany w chwili obecnej. Przypominam, jest to auto, które zostało zaprojektowane w latach 90. Jesteśmy zarobieni! Tak wygląda fotel na zewnątrz. Mamy dwie zaślepki z kołkami. Kołki można wyciągnąć albo takim narzędziem, albo tak naprawdę czymkolwiek podważyć. Te zaślepki wysuwają się do przodu. I tutaj mamy dwie nakrętki na klucz 15. Z tyłu znajdujemy kolejne pieniążki. Na szczęście. I tu są kolejne dwie nakrętki. Tutaj delikatnie wyciągamy nakładki progowe. Rzepy. Taka ciekawostka, podłoga jest tutaj z kompozytu balsy i laminatu. Wiadomo, że tu jeszcze podejdę do mocowania, ale bardziej lub mniej tak to powinno wyglądać. Tu jest poziom mojego wzroku, więc naprawdę siedzi się nisko.